tej strony Paproch, a oto kolejny odcinek recenzji Okiem Paprocha. W dzisiejszym odcinku mam Wam do pokazania lotki ze stajni Bulls NL. Już po samej nazwie widać mocną inspirację kosmosem. Nazwa tych lotek, czyli Phobos, to również nazwa większego z księżyców Marsa. Czy gra tymi lotkami zapewni nam pozaziemskie doznania? Za chwilę się przekonamy. Przed nami Bulls, Luna, Phobos. Widzieliśmy już opakowanie z zewnątrz, teraz pora zajrzeć do środka. A w środku mamy lotki Bulls, Luna, Phobos. Jeśli chodzi o opakowanie, to do tego przejdę później. Zaczniemy od tego, jak prezentuje się barel tej lotki. Wyciągnę jedną z nich, wykręcę sobie barel i to na nim skupimy na początku swoją uwagę. I jak widzimy, lotka prezentuje się bardzo ładnie, prezentuje się bardzo schludnie i głównym jej motywem jest czarny kolor przecinany srebrnymi wzorami. Jeśli chodzi o pierwszy widok, to lotka jest w kształcie prostym, nie mamy żadnych wgłębień, nie mamy żadnych wybrzuszeń. Całość lotki od początku do końca ma jedną grubość. Dalej widzimy, że lotka podzielona jest na 6 segmentów. Segment pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty oraz szósty. I prawie, że każdy z tych segmentów ma inne nacięcie na barelu. Przejdziemy teraz segment po segmencie, zaczynając od pierwszego, który jest najbliżej szaftu. I na nim widzimy 3 pierścienie, które są przecinane w kształcie litery V. I jeśli chodzi o grip, jeśli chodzi o ostrość, to będzie to stały wątek na przestrzeni całej lotki. Jest on bardzo ostry, bardzo trzyma się palców i jest bardzo dobrym miejscem, aby jeden z palców tutaj zahaczyć. Segment drugi widzimy nacięcia w kształcie kara. I jeśli chodzi o grip, on również jest bardzo wrzynający się w palec, również jest bardzo ostry, ale tak jak wspomniałem, jest to cecha charakterystyczna całej tej lotki. Segment trzeci identyczny jak segment pierwszy, tylko tym razem mamy 4 pierścienie i one również przechodzą wciąż dalej w nacięciach w kształcie litery V. Jak widzimy, wszystkie te 3 segmenty mają te nacięcia bardzo tożsame. Jest to jedna linia, jak widzimy ten pasek idący od pierwszego segmentu poprzez drugi aż do końca trzeciego. Także to był tył lotki. Przechodząc do przodu, mamy segment, który jest jedynym płaskim segmentem w tej lotce. Jest to część z natłoczeniem loga Bullsa. Jak widzimy, bardzo ładnie odbija się ono w świetle i jest to jedyna płaska część całej tej lotki. Także tutaj jest jedyny moment, gdzie nie mamy gripu. Segment piąty, najbardziej prosty w budowie, 3 pierścienie bez żadnych dodatkowych nacięć, zwyczajne ostre pierścienie, które pozwalają złapać miejsce gripu. I segment szósty, dokładnie identyczny kształtem jak segment drugi, też mamy nacięcia w kształcie kara i też one są bardzo, bardzo ostre. I końcówka, 2 pierścienie, które łagodzą przejście między grotem a początkiem barela. Tak, jeśli chodzi o podział na segmenty, to wygląda to właśnie tak. Jeśli chodzi o wygląd, no właśnie obracam tę lotkę po to, żebyście mogli zobaczyć, jak się ona prezentuje. No ja jestem zachwycony. Jest to widok, na który można patrzeć i absolutnie nie odrywać od niego wzroku i zawsze będzie to przyjemny widok. Jeśli chodzi o to, czym inspirowali się twórcy, to już po samej nazwie można zgadnąć, że inspirowali się oni podróżami w kosmos i w związku z tym mamy takie nacięcia, takie kolory i tak ta lotka się prezentuje. Jeśli chodzi o sposób, w jaki możemy tę lotkę trzymać, no to jest ona stworzona właściwie dla każdego stylu. Widzimy, że na praktycznie całej długości mamy grip, no ale jeżeli chcemy trzymać lotkę z tyłu, no to zmieścimy się jeszcze przed tym przetłoczeniem, jeszcze przed tą płaską częścią. Jeżeli chcemy trzymać lotkę na środku, no to gdzieś tutaj kciuk będzie nam zahaczał o tę płaską część, ale powinien zmieścić się w części ostrej. No i jeżeli trzymamy lotkę z przodu, no to ta część wypłaszczona będzie sprawiała, że będziemy mogli utrzymać lotkę i będzie tutaj dobry wyznacznik tego, gdzie kończy się grot, a gdzie zaczyna się właściwy barel. Jeśli miałbym oceniać ogólny poziom gripu, no to powiedzmy, że tę część z przetłoczeniem, tę część z logiem wyjmę poza nawias, to szczerze powiem, że 4,5 to byłaby moja ocena ostrości, ponieważ ta lotka jest nie dość, że szorstka, to jeszcze jest ostra. Także jeżeli ktoś lubi, jak lotka trzyma mu się palca i jeżeli ktoś lubi, jak lotka jest szorstka,
to zdecydowanie polecam ten barel. Jeśli miałbym powiedzieć, czy ta lotka jest dla amatorów, czy dla profesjonalistów, raczej skierowałbym się w stronę profesjonalistów, ponieważ dla amatorów może być ona zbyt ostra, zbyt szorstka i może zostawać w palcach. Nie wykluczałbym absolutnie możliwości gry tymi lotkami przez amatorów, ale na pewno nie polecałbym ich jako pierwsze lotki, ponieważ zderzenie się z takim gripem i z taką ostrością może być dosyć dużym wyzwaniem dla zawodnika dopiero zaczynającego swoją przygodę z dartem. A jeśli ktoś lubi lotki ostre, jeśli ktoś lubi lotki przyczepne i jeżeli ktoś lubi lotki mające bardzo specyficzny wygląd i pewien pomysł na siebie, no to jak widzicie, te lotki w tym aspekcie są bardzo mocne. Na początku wspomniałem, że poświęcę chwilę na opakowanie tych lotek. I jest tutaj pewna ciekawostka, ponieważ jak widzicie, nie jest to zwykłe opakowanie, nie jest to zwykła tacka z lotkami. Mamy osobno podzielone barele, szafty oraz piórka. A dlaczego to opakowanie jest takie specyficzne? Otóż już pokazuję. Tada! Jeżeli chcemy wziąć te lotki ze sobą, a nie mamy jeszcze darterskiego etui, to lotki Luna Phobos zapewniają nam etui same w sobie. Proszę bardzo, mamy tutaj darterski case, w którym możemy wziąć lotki do kieszeni, możemy wziąć lotki do plecaka i wybrać się z nimi na turniej. Jeśli chodzi o pierwszą ocenę wyglądu, jeśli chodzi o wrażenia wizualne oraz jeśli chodzi o to, jakie ciekawostki zostały ukryte w opakowaniu lotek Luna Phobos, to chyba tyle. Czas przejść do sekcji rzutowej. Witam serdecznie w sekcji rzutowej. Dzisiaj będzie wyglądała ona troszeczkę inaczej niż zazwyczaj. W większości przypadków segment ten jest zlepkiem wyciętych mocnych podejść pokazujących zarówno moje umiejętności, jak i walory recenzowanego sprzętu. Tym razem będzie inaczej. Przed Wami 4 podejścia idące ciągiem i mające bardzo wysokie wyniki w tarczy. Fakt, iż coś takiego mogło mieć miejsce, pokazuje połączenie mojej mocnej ostatnimi czasy formy wraz z lotkami, które bardzo dobrze trzymają się ręki i z niej nie uciekają. Szorstkość, o której wcześniej wspomniałem, jest dużą zaletą tych lotek. Dzięki niej mamy lepsze czucie tego, co robimy przy tarczy. Jak widzicie, taki stopień ostrości oraz szorstkości mi odpowiada, chociaż czasem miałem uczucie, że lotka zostaje mi w ręku. Jest to jednak kwestia przyzwyczajenia i każdy fan lotek przyczepnych będzie zadowolony z takiego rozwiązania. Lotki Bulls Luna Phobos są dostępne w sklepie balticdarts.pl. Jeżeli chodzi o dane techniczne, lotki Bulls Luna Phobos są dostępne w dwóch wagach 23 oraz 24 gramy. Wersja recenzowana, czyli 23-gramowa, ma długość barela 49,8 mm oraz średnicę 6,77 mm. Przyszedł czas na ocenę końcową. Jak lotki Bulls Luna Phobos wypadają w starciu z okiem paprocha? Jeżeli chodzi o plusy, wygląd. Wyraźna inspiracja kosmosem, wyraźna inspiracja Marsem objawiająca się w tych lotkach daje bardzo ładne, bardzo fajne wrażenie wizualne i sprawia, że te lotki bardzo dobrze się prezentują. Drugim plusem jest fakt, że grip występuje na niemalże całej długości lotki. Barel można trzymać zarówno z przodu, na środku, jak i z tyłu i każdy zawodnik z każdym stylem rzutu powinien w tych lotkach znaleźć coś dla siebie. A jeśli chodzi o minusy, jest to minus z perspektywy amatora oraz troszeczkę z mojej prywatnej. Jak dla mnie te lotki są minimalnie za szorstkie i za ostre. Przy niektórych podejściach rzutowych lotka po prostu zostawała mi w ręku, nie chciała z niego wylecieć, a to negatywnie wpływało na to, jakie wyniki były w tarczy. Ale jak to mawiają, ile ludzi, tyle opinii i dla zwolenników szorstkiego oraz ostrego gripu te lotki będą idealne. Ogromnie dziękuję firmie Bulls NL za udostępnienie mi sprzętu do recenzji. Z mojej strony to chyba tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Zapraszam do pozostałych moich materiałów i zgodnie z YouTube'ową tradycją przypominam o polubieniach, o subskrypcjach oraz o wspieraniu Paprocha na platformie Subpi. Był z Wami Tomasz Pijanowski, Paproch Darts.